Cześć, witajcie, z tej strony Suet. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Średniowieczne MMO Pax Dei szykuje się do opuszczenia wczesnego dostępu. Odpowiedzialne za grę studio Mainframe Industries zapowiedziało, że gra w wersji 1.0 ukaże się 16 października tego roku na PC poprzez platformy Steam i Epic Game Store, a także w usłudze PC Game Pass. Co istotne, posiadacze pakietu założyciela rozpoczną zabawę 2 dni wcześniej, czyli 14 października. Przypomnę, że Pax Dei to MMORPG w świecie fantasy, w którym nie znajdziemy postaci sterowanych przez sztuczną inteligencję. Cała ekonomia opiera się więc na graczach. Wśród twórców tytułu znajduje się Reynir Hardarson, który wcześniej pracował nad EVE Online. Patrząc na aktualne statystyki na SteamDB, debiut pełnej wersji Pax Dei jest bardzo potrzebny twórcom. Aktualnie średnia graczy przebywająca jednocześnie w tej grze to około 200 użytkowników platformy Valve. Poza tym ostatnio gra zbiera w większości negatywne opinie na Steamie. Podczas ostatniego pokazu PC Gaming Show Tokyo Direct zaprezentowano nowy zwiastun Warhammer 40,000 Dawn of War 4, nagrany w całości na silniku gry. Dołączony został do niego wywiad z twórcami, którzy opowiedzieli o nadchodzącej produkcji. Dyrektor kreatywny Jan Teyssen zdradził, że to pierwsza odsłona serii stanowi największą inspirację dla nadchodzącej czwórki. W związku z tym zespół musiał odkryć, jakie elementy stanowiły o sile jedynki. Jednym z nich z pewnością były tzw. zsynchronizowane zabójstwa. System ten sprawiał, że jednostki stające naprzeciwko siebie na polu bitwy faktycznie walczyły, a poszczególni żołnierze byli czasem eliminowani w widowiskowy sposób, zamiast po prostu padać trupem po stracie punktów zdrowia. To oczywiście nie jedyny element jedynki, który powróci w Dawn of War 4. Starszy projektant gry Elliot Verbeest przekazał, że możemy spodziewać się również budowania baz oraz bitew armii na dużą skalę. Z kolei wśród frakcji nie zabraknie dobrze znanych orków oraz zakonu krwawych kruków. Niemniej deweloperzy zaznaczyli, że nie starają się tylko odtworzyć starej gry, rozumieją, że przygotowanie kontynuacji to nie lada wyzwanie wynikające przede wszystkim z konieczności, jak to ujęli, odtworzenia uczucia. Chociaż Battlefield 6 jeszcze nie trafiło do rąk graczy, to twórcy już podzielili się planami rozwoju produkcji po premierze. Według informacji przekazanej na oficjalnym profilu marki Battlefield w mediach społecznościowych, pierwszy sezon rozgrywek w Battlefield 6 rozpocznie się nieco ponad 2 tygodnie po premierze gry, czyli 28 października. Wówczas do gry trafi w ramach aktualizacji Rogue Ops przede wszystkim nowa mapa Blackwell Fields oraz nowy tryb gry Strike Point, co do którego nie znamy jeszcze szczegółów. Oprócz tego gracze otrzymają do wyboru nowe wyposażenie. Przejechać się będziemy mogli opancerzoną terenówką, a do rąk weźmiemy 3 nowe giwery. To jednak nie koniec. Jak możecie zobaczyć na wyświetlanej grafice, w połowie listopada i na początku grudnia otrzymamy kolejne aktualizacje dodające następne mapy i wyposażenie. Focus Entertainment świętuje rocznicę premiery Warhammer 40,000 Space Marine 2 i przygotowuje zestaw atrakcji zarówno dla nowych graczy, jak i weteranów. Ci, którzy nie mieli okazji zmierzyć się z hordą tyranidów, będą to wkrótce mogli nadrobić. Darmowa wersja demonstracyjna będzie bowiem dostępna na PC-tach i najnowszych konsolach od 16 października. Gracze konsolowi będą mieli czas do 20 października, natomiast PC-towcy pograją trochę dłużej, bo do 23. W ramach dema otrzymamy dostęp do fragmentów kampanii Reign of Terror i Skyfire, jak i rozgrywek PvP. Będziemy mogli korzystać z wszystkich klas oraz broni dostępnych w grze, a poczynione postępy przeniosą się do pełnej wersji, o ile oczywiście zdecydujemy się na jej zakup. Studio Grimlore Games dotrzymało słowa i pierwsza duża aktualizacja do Titan Quest 2 ukazała się 30 września. Zgodnie z zapowiedziami w ręce graczy trafił nowy rozdział historii, a wraz z nim nieznane wcześniej lokacje, przeciwnicy, a także kolejne umiejętności do zdobycia. Twórcy obiecują, że oprócz nowych przeciwników do pokonania i przedmiotów do zdobycia możemy liczyć także na większą różnorodność walk, ciekawszą narrację środowiskową oraz jeszcze bardziej pogłębioną warstwę strategiczną. Jeśli zaś chodzi o kolejne plany twórców na bieżący rok, to oficjalny harmonogram wspomina o nowej klasie postaci oraz rozbudowanym kreatorze herosów. W 2026 roku do gry trafią kolejne rozdziały, klasy, potwory, bossowie, a także dodatkowe wersje językowe gry, w tym być może i polska.
Co ważne, kolejna duża aktualizacja powinna ukazać się na przełomie listopada i grudnia. Koreańskie studio Shift Up odpowiedzialne za Stellar Blade opublikowało nową aktualizację do gry. Update został wydany 30 września na PC i PS5. Obok poprawek wersji PC-owej deweloperzy zdecydowali się dodać do gry 3 nowe epilogi. Choć nowa zawartość nie wydaje się czymś wielkim, być może twórcy zdecydowali się zaktualizować fabułę produkcji po to, by pasowała do wizji stojącej za planowanym sequelem. Ponadto wersja 1.4.1 wprowadza kilka usprawnień w wersji PC. Od teraz użytkownicy komputerów osobistych mogą rozpoczynać nowe zadania poprzez tablicę ogłoszeń. Do tego naprawiono różne błędy, w tym ten, który uniemożliwiał postęp w zadaniu Strange Signal. Usprawnione zostało również działanie trybu fotograficznego. Mortal Sin to bardzo dobrze oceniana gra typu roguelike z widokiem z pierwszej osoby, za której od stworzenia odpowiada jedna osoba, Nikola Todorowicz. Tytuł zadebiutował 29 sierpnia tego roku wyłącznie na PC-tach i z miejsca zyskał uznanie graczy. Na platformie Steam oceny tej produkcji są przytłaczająco pozytywne. Nic więc dziwnego, że deweloper sukcesywnie dopieszcza swoje dzieło. 29 września ukazała się najnowsza, wyjątkowo obszerna aktualizacja, która poprawia wiele elementów oraz dodaje zupełnie nowe. Jak tłumaczy sam twórca, w tej aktualizacji chciał nadać klasom bardziej wyrazisty charakter, a jednocześnie rozszerzyć metaprogresję gry. Aby to osiągnąć, dodał zestaw celów do odblokowania opartych na umiejętnościach, które wymagają od gracza przechodzenia gry w określony sposób. Zmiany w balansie i jakości rozgrywki powinny sprawić, że od teraz ogólne wrażenia z gry będą płynniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Na koniec dodam również, że Mortal Sin jest obecnie dostępny z 20% rabatem z okazji jesiennej wyprzedaży na Steamie. 30 września Age of Mythology Retold otrzymało nowe rozszerzenie inspirowane japońskimi mitami. Głównym trzonem Heavenly Spear jest kampania fabularna opowiadająca o córce rolnika imieniem Yasuko. Protagonistka wchodzi w posiadanie magicznej włóczni, która przenosi ją do świata bóstw i potworów. Na przestrzeni 12 misji towarzyszymy Yasuko, która pod przewodnictwem strażniczki włóczni Akari stopniowo odkrywa tajemnice reliktu, nawiązuje sojusze z bogami i staje do walki z mitycznymi stworami. Omawiane DLC wprowadza do gry także niedostępne wcześniej mityczne japońskie bóstwa, z których każde wyposażono w unikalne moce. Nowe miejsce akcji to również okazja do wypróbowania niewidzianych dotąd jednostek. Oprócz zaprawionych w bojach samurajów, rozwijających się z każdym zwycięstwem oraz shinobi, będących biegłymi zabójcami i sabotażystami, na polu walki korzystamy z usług yokai, pokroju lisich duchów, zwiadowców zwanych kitsune, przerażających zjaw znanych jako shinigami, a także tengu będących skrzydlatymi szermierzami. Heavenly Spear zbiera bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. 30 września mieliśmy debiut Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, czyli zremasterowanej wersji kultowej taktycznej gry RPG od firmy Square Enix. W sieci pojawiło się wiele recenzji na jej temat, z których wynika, że autorzy dostarczyli nam remaster godny znakomitego pierwowzoru. Recenzenci opisują Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles jako remaster niemal doskonały. Ulepszenia zarówno graficzne, jak i te dotyczące rozgrywki są robione ze smakiem, poprawiając odbiór gry bez zmiany jej charakteru. Pochwały zbiera także poprawione tłumaczenie. Krytykowany jest za to brak dodatkowej zawartości, którą oferowało wydanie na PSP. Dodam jeszcze, że omawiana gra ukazała się na PC, PS4, PS5, Xboxach Series XS, a także Nintendo Switch i Switch 2. Również 30 września ukazała się gra Alien Rock Incursion Evolved Edition. To specjalna wersja survival horroru wydanego w grudniu ubiegłego roku. Podczas gdy oryginał powstał z myślą o zestawach w rzeczywistości wirtualnej, omawiana tu edycja stanowi jego adaptację na klasyczne platformy. Za opracowaniem i wydaniem tej produkcji stoją autorzy pierwowzoru, czyli Studio Survios. Tytuł przenosi nas do uniwersum science fiction wykreowanego na potrzeby filmowej serii Obcy. Główną bohaterką gry jest Zula Hendricks, czyli była kolonialna marine. Protagonistka trafia na planetę Purdan, by zbadać źródło sygnału SOS dochodzącego z ośrodka ulokowanego na jej powierzchni, a także odkryć i ujawnić sekrety korporacji Weyland-Yutani. Hendricks nie jest skazana na samotną przeprawę, gdyż towarzyszy jej android Davis-01, z którym stopniowo nawiązuje coraz bliższą więź. Gra zbiera w większości pozytywne opinie na platformie Steam.
Ghost of Yotei to z pewnością największa premiera października. Gra zadebiutowała drugiego dnia tego miesiąca, zbierając przy okazji mnóstwo pochwał od recenzentów. Średnia ocen w agregatorze Metacritic wynosi w tej chwili 87 punktów na 100 i jest identyczna jak w przypadku znakomitego Ghost of Tsushima. Recenzenci chwalą przede wszystkim głęboką historię przedstawioną w Ghost of Yotei, która świetnie wpasowuje się w wykreowany przez Sucker Punch świat poprzez liczne nawiązania do kultury japońskiej i starych filmów z samurajami. Krytycy zachwycają się również malowniczym i tętniącym życiem regionem Ezo, który przemierzamy w kampanii podczas różnych pór roku. Eksploracja i wykonywanie aktywności, które nie są przedstawione na mapie w formie znaczników, mają być przyjemne oraz mieć fabularny sens. Dużą zaletą Ghost of Yotei wydaje się także system walki, który jest bardzo zbliżony do tego obecnego w jedynce. Część recenzentów nadmienia jednak, że fabuła na dłuższą metę jest zbyt przewidywalna, a misje poboczne powtarzalne i nudne. Dla niektórych krytyków przedstawiony świat i historia za bardzo przywodzą na myśl jedynkę, nie oferując nic odkrywczego. 3 października zadebiutowała gra Castle of Heart Retold. To odświeżona i wzbogacona o nową zawartość wersja platformowej gry akcji od polskiego studia Seven Levels. Pierwotnie ów tytuł ukazał się w roku 2018 wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Teraz odświeżoną wersję możemy przetestować na PC-tach oraz najnowszych konsolach. Castle of Heart Retold oferuje szereg nowości w stosunku do oryginału. Deweloperzy pochylili się nad oprawą graficzną, odświeżając modele postaci i oświetlenie, a także przygotowując nowe animacje. Ponadto zadbano o ulepszenie systemu walki i mechanik platformowych, zwiększono responsywność sterowania, udoskonalono interfejs oraz zremiksowano soundtrack. Zmiany nie ominęły również warstwy fabularnej. Przepisano kwestie dialogowe od nowa, zrealizowano też przerywniki filmowe, a opowiedzianą w grze historię wzbogacono o nowe zakończenia zależne od liczby zebranych kryształów Mokosz oraz dokonanych przez nas wyborów. Aska to gra survivalowa z elementami strategii, która może zainteresować przede wszystkim fanów Valheim. Tytuł jest dostępny na PC-tach w ramach wczesnego dostępu już od czerwca ubiegłego roku. Gra cieszy się sporym zainteresowaniem i do tej pory uzyskała w większości pozytywne opinie na platformie Steam. Śmiało można założyć, że twórcy szykują się powoli do wypuszczenia na rynek wersji 1.0 i opuszczenia fazy Early Access. Aska przenosi nas do uniwersum rodem z nordyckiej mitologii, a podczas zabawy wcielamy się w wikinga, którego zadaniem jest wzniesienie od podstaw prosperującej osady. Przygodę rozpoczynamy skromnie, poświęcając się gromadzeniu zasobów służących do budowy oraz zdobywania pożywienia. Z czasem nasza wioska zaczyna rosnąć i pojawiają się w niej kolejne domy, a także farmy, kopalnie, warsztaty czy ołtarze i umocnienia. Oczywiście w miarę postępów przybywa również mieszkańców, którym możemy przydzielać różnorodne profesje, szkoląc ich na rzemieślników, rolników czy myśliwych. Z czasem osada i jej najbliższa okolica przestają nam wystarczać. Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak zapuszczać się coraz głębiej w generowany proceduralnie świat, by spróbować znaleźć źródła cennych zasobów i tworzyć coraz dalej wysunięte przyczółki. Nasza działalność nie uchodzi oczywiście uwadze przeciwników na czele ze starożytnym złem, które przypomina o swoim istnieniu wraz z nadejściem pierwszych mrozów. Sprawia to, że regularnie przychodzi nam sięgać po miecz. Aska pozwala na zabawę w pojedynkę lub na rozgrywkę w trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 4 osób. W marcu zeszłego roku studio Nine Dots zapowiedziało kontynuację mocno niedocenionego RPGa Outward 2, jednak dopiero podczas niedawnego Tokyo Game Show twórcy nareszcie podali okno premiery, które ustalono na lato przyszłego roku. Słów kilka o samej produkcji. W grze wcielamy się w zwykłego podróżnika, który musi stawić czoła wielu niebezpieczeństwom w nieprzyjaznym świecie. Gracze zaczną zabawę od stworzenia postaci, wybierając spośród 3 startowych scenariuszy oraz 11 teł fabularnych, które określą początkową pozycję i zasoby. Deweloperzy podkreślają, że każda podjęta decyzja będzie miała ostateczny charakter oraz przyniesie ze sobą istotne konsekwencje wpływające na świat Aurai. Ten z kolei ma być bardziej żywy i zmieniać się wraz z systemem pór roku, które nie pozostaną bez wpływu, m.in. na postacie niezależne. W zależności od warunków pogodowych zajdzie także istotna zmiana w mechanikach przetrwania, takich jak głód czy sen. System walki ma cechować się wysokim poziomem trudności z uwagi na fakt, że bohater będzie z założenia nikim. Z czasem jednak sytuacja ulegnie zmianie, gdy zyskamy dostęp do lepszego wyposażenia i zdolności. W grze zaimplementowano także system czarów, jednak ich rzucanie to złożony proces wymagający różnorodnych działań i składników.
Warto zaznaczyć, że do dwójki powróci lubiany element z pierwszej części, czyli tryb kooperacji na podzielonym ekranie lub online. Pozwoli on podróżnikom łatwiej pokonywać najtrudniejsze wyzwania w grze. Outward 2 zmierza wyłącznie na PC i zaoferuje polską wersję językową. Shards of Order to karcianka z elementami RPG i turową walką osadzona w mrocznym świecie fantasy. Starożytne prawa, które niegdyś wiązały życie, śmierć i czas, zostały skradzione lub złamane, pozostawiając po sobie miejsce, w którym pamięć zanika, tożsamość pęka, a nawet zmarli nie chcą pozostać pogrzebani. Zadaniem stojącym za graczem jest odkrycie historii tego ponurego i zniszczonego świata, eksplorując ukryte zakątki i kształtując jego los. W tym celu wybieramy jedną z 5 grywalnych postaci, z których każda oferuje odmienny styl walki, posiada różne umiejętności, a także osobne ścieżki rozwoju. Podczas podróży do naszego bohatera przyłączają się kolejni śmiałkowie i w ten sposób otrzymujemy możliwość stworzenia drużyny, która będzie zdolna przetrwać i wygrywać nadchodzące walki. Jak zapewniają twórcy, Shards of Order to nie tylko deck builder, to także prawdziwa gra RPG. W grze rozwijamy bowiem swoje postacie poprzez zdobywanie doświadczenia, drzewka umiejętności, personalizację wyposażenia, wybory dialogowe, a także testy umiejętności. Dzięki tylko jednemu zestawowi kart w drużynie każdy wybór niesie ze sobą znaczące kompromisy i zmiany w rozgrywce. Jeśli zainteresowała Was owa pozycja, to już 13 października sami będziecie mogli zagłębić się w ten mroczny świat. W tym dniu na platformie Steam powinna być już dostępna darmowa wersja demonstracyjna. Jeśli oprawa graficzna nie jest dla Was tak ważna jak sam gameplay, to być może zainteresujecie się Sword Hero. To RPG akcji, które według twórców czerpie inspirację z kultowej serii Gothic. Najmocniejszą stroną Sword Hero ma być rozgrywka w otwartym świecie fantasy, który od samego początku zapewni nam pełną swobodę eksploracji, pozbawioną sztucznego skalowania poziomu przeciwników. Oznacza to, że od razu będziemy mogli udać się dokądkolwiek, ale nieprzygotowani szybko przekonamy się, że kraina Wes jest pełna bezlitosnych bestii. Jednak w miarę postępu wrogowie, którzy na początku zmiażdżą nas jednym ciosem, z czasem będą uciekać przed nami w popłochu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po każdej przegranej walce nie odrodzimy się w bezpiecznym miejscu, tylko dokładnie tam, gdzie ostatnio padliśmy, często ograbieni z ekwipunku, a czasem nawet pozbawieni kończyny. To tutaj w grę wejdzie unikatowy system obrażeń i protez, pozwalający zastąpić utracone części ciała mechanicznymi zamiennikami. Na koniec dodam jeszcze, że na Steam jest dostępna wersja demo omawianego tytułu. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!